Pozdrawiam serdecznie na kolejnym tutorialu dotyczącym edycji zdjęć. Waldek, kanał Photomix. Dzisiaj pokażę Wam, jak zredukować worki pod oczami. Jest to pomysł, którego pewnie nie znacie, a jest dosyć dobry i dosyć ciekawe efekty można uzyskać. Przy ostatnim filmie, który wrzuciłem, chociaż on się absolutnie nie tyczy, jeżeli chodzi o retusz czegokolwiek z twarzą, zadałem pytanie, że jeżeli chcecie jakieś elementy lub jakieś rzeczy, które mam pokazać jako tutorial, to piszcie w komentarzach. I właśnie Włodek się zgłosił, że siedzi nad workami pod oczami. Pierwsze, co mi przyszło do głowy z wielu tutoriali, to od razu mu napisałem, żeby użył łatki. Ale potem się zastanowiłem i niestety, no tak myślę, ta łatka nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o edycję worków pod oczami. O ile te wszystkie tutoriale, które właśnie są związane z tą łatką, to no jest osoba przystosowana do tej łatki, że tak powiem. Ładna, gładka cera, tylko delikatne te worki pod oczami są idealnie rozświetlone i wtedy przeciągając to jest kopiowane, są kopiowane piksele dostosowywane do oświetlenia i to wszystko ładnie wygląda, nie trzeba nic robić. Jednak ja wziąłem takie zdjęcie, na którym osoba nie jest profesjonalnie sfotografowana, ma różne światłocienie, ma różną barwę tych worków w miejscach tutaj koło oka i zobaczycie, że ta łatka w ogóle nie działa. Jest praktycznie nie do użycia, trzeba później bardzo dużo nad tym pracować, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć. Dlatego metoda, którą pokażę, będzie naprawdę fajna, naprawdę profesjonalna. Zobaczycie zresztą, zapraszam jeszcze przed samym filmem. Oczywiście wciśnijcie, jeżeli ktoś jeszcze mnie nie subskrybuje, subskrypcję. Jeżeli ktoś mnie ogląda i jeszcze nie subskrybuje, to też zachęcam do wciśnięcia subskrypcji. To niesamowicie wpływa też jak i na oglądalność, która się zwiększa z każdym moim filmem, jak i też na mnie wpływa, żebym te filmy robił coraz lepsze, może coraz więcej nawet i treści były bardziej takie konkretne. Zachęcam też, tak jak pod wcześniejszym filmem, jeżeli macie jakieś pomysły na następne odcinki, to piszcie, coś na pewno uda mi się z tego wybrać i jakieś filmy nagrać. Teraz nie przedłużając, zapraszam na tutorial, gdzie pokażę właśnie, jak zlikwidować worki pod oczami. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Mamy już portret właśnie z takimi workami, które chcemy zlikwidować. I jak tutaj panu Włodkowi odpowiedziałem w komentarzach przy wcześniejszym filmie, żeby zastosować łatkę, to jak mówiłem, nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ weźmiemy teraz przybliżenie, zaznaczam łatkę, odmalowujemy tutaj ten nasz worek i przenosimy na dół. Oczywiście łatka polega na tym, że kopiuje nam, dostosowując oświetlenie właśnie do tego elementu, który jest nałożony na nasze teraz nowe zdjęcie. I jak widzicie, no blado to wygląda. Teraz trzeba to niesamowicie mocno czyścić, kombinować i no i to za długo zajmie. O, powiem wprost. Dlatego cofniemy to wszystko i zastosujemy grawitację. Czyli skoro wszystko opada, to trzeba to podnieść. Przejdę do lassa i teraz zaznaczę dosyć duży obszar, czyli znaczy obszar delikatnie tutaj nad okiem, nad dolną częścią właściwie oka i przejadę dosyć mocno w dół. I już patrzcie jak
to robię, czyli zaznaczam mniej więcej coś takiego i u dołu to już jak było. Troszeczkę trzeba, bo to wszystko będzie podniesione, dlatego musicie na to zwrócić uwagę, żeby za mało tego też nie dać, a duży obszar później spokojnie można go zniwelować. I teraz Ctrl+J, Command+J, tworzę nową warstwę tylko i wyłącznie, jak widzicie, z tym elementem, który wycięliśmy. Następnie transformacja, czyli Ctrl+T, Command+T i pojawia nam się pasek, w którym jest, proszę bardzo, takie wolna transformacja, czyli będziemy mogli, jak widzicie to wciśnięte, łapać za wszystkie punkty krańcowe, środkowe także i podnosić lub opuszczać nasz ten mały element, który właśnie wycięliśmy. Czyli, tak jak mówiłem, skoro jest to opadające, to musimy to podnieść. Podnosimy mniej więcej, tutaj akurat tak wyszło, ale do tutaj środka oka, żeby nie za mocno, czyli łapiemy za jeden z punktów i przenosimy na górę, tak samo tutaj też, o, tak jak powiedziałem, żeby nie za mocno to zrobić, tutaj przeniesiemy także i teraz górne te elementy mamy za wysoko, więc przenosimy je dokładnie tak, jak było oko. O, widzicie, tutaj mniej więcej w to miejsce, tu można troszeczkę nawet podnieść. O, mamy coś takiego. O. I tak możemy zostawić. Zatwierdzamy tą fajką lub enterem. I teraz, jak widzicie, pozostało tylko nam odmalować to. Oj, przepraszam. Odmalować tylko te elementy, które nam źle wpływają na obraz. Czyli bierzemy pędzelek. Oczywiście wcześniej tworzymy warstwę wypełnienia, która jest, jak widzicie, biała. Pędzelek, końcówka czarna. Flow, tutaj możemy przepływ ustawić na troszeczkę mniej, żeby mieć większą kontrolę nad tym, co i jak malujemy. I po prostu odmalowujemy te niechciane elementy, które niezbyt dobrze wpływają na cały odbiór naszego zdjęcia. I jak widzicie, jest to coś takiego. Jeszcze można teraz oddalić i tutaj dokładnie widać, gdzie jeszcze mamy jakieś niedociągnięcia, jeśli chodzi o te nasze tworzenie likwidacji worków. O, tutaj wszystko widzicie. Ewentualnie, jeśli Wam coś tutaj przeszkadza, to możecie to spokojnie odmalować i dostosować do swoich potrzeb. Możecie więcej, mniej, to już w zależności od tego, co chcecie zrobić. Tutaj akurat osoba się śmieje i ma te zmarszczki mimiczne. Jeżeli ich nie ma, to można to troszeczkę bardziej podciągnąć jeszcze i będzie to wyżej takie ukazane. I to samo możemy zrobić z naszym drugim okiem. Właściwie tutaj to jeszcze możemy troszeczkę się pobawić. Weźmiemy narzędzie Dodge i delikatnie, malutkim pędzelkiem przejedziemy przez te nasze zmarszczki, które tutaj nam zostały. Pamiętajcie, żeby nie likwidować ich całkowicie, a tylko trochę, żeby jednak były widoczne, bo to jest jednak ważna rzecz, aby dać osobie, którą fotografujemy, żeby wyglądała tak jak wygląda, a nie później się zobaczy i sama siebie nie pozna. I teraz proszę, troszeczkę oddalę to zdjęcie. O. I zdjęcie przed i zdjęcie po. Jak widzicie, bardzo mocno
te worki żeśmy zlikwidowali. Tutaj oczywiście jakbyśmy się pobawili jeszcze tym kształtem i ładniej go dostosowali, to by też tutaj się ładniej to wszystko układało. Dlatego to wszystko zależy od tego, jak to zrobimy dokładnie, prawda? Zresztą we wszystkim ta dokładność jest potrzebna. I zróbmy to samo z drugim okiem, czyli przejdziemy na naszą warsteweczkę, wybieramy lasso i zaznaczamy, tak jak wcześniej, jakiś obszar. O, tutaj też przejedziemy mocno w dół. Ctrl Command J, Ctrl Command T. Zmieniamy opcję i podciągamy ładnie worki pod oczami. Tutaj tak samo. Proszę bardzo, teraz w dół. Gdzie my to mamy? O, tutaj mamy, czyli dotąd można spokojnie podjechać. Tutaj, o, ciach. Delikatnie można też najechać i tak to będziemy później niwelowali, także zatwierdzam. Wybieram jeszcze pędzelek, warstwa dopasowania biała, czyli pędzel czarny. Tutaj sobie przybliżamy, Ctrl plus, oddalamy, Ctrl Command minus i delikatnie odmalowujemy części, które nie pasują nam przy naszym, a właśnie tutaj, tworzeniu tego całego efektu. Oczywiście zawsze oddalimy, żeby sprawdzić, czy jeszcze jakiegoś babola żeśmy nie walnęli. O, i jest tutaj, proszę bardzo. O, trzeba to zmienić. O, i mamy ciach, ciach. I teraz jak zobaczycie, oj, nie to. O, proszę bardzo, zdjęcie przed i zdjęcie po, już nie mamy tych worków. Oczywiście tutaj jeszcze mogłem zastosować, tak jak wcześniej, te rozjaśnienie. Można to robić albo tutaj z tego automatycznego, albo Dodge and Burn zrobić sobie warstwę i też tutaj rozjaśnić to. To już w zależności jak to będzie chciał, bo można też i jeżeli damy ciach, o, jesteśmy na tej warstwie, jeszcze plusik, wejdziemy do warstw wypełnienia i wybierzemy oczywiście krzywe i damy tutaj dosyć jasno. Tutaj ta ikonka posłuży nam do tego, żeby nasza krzywa tyczyła się tylko i wyłącznie tej warstewki, którą wycięliśmy. Także to już mamy. I teraz wystarczy, jeżeli jesteśmy na warstwie wypełnienia, nie na tej głównej aktywnej, to widzicie, zmienia się takie obramowanie. Czyli jeżeli jesteśmy tu, to inwertujemy ją na czarną, czyli Ctrl, Command I już jest pięknie. I teraz pędzelek i skoro mamy tą warstwę czarną, to pędzelek musimy zrobić biały, czyli X na klawiaturze, zmieniamy kolor pędzla, zmniejszamy go do wielkości tej tutaj zmarszczki i ciach, o, za mocno, ale to nic, przejeżdżamy przez tą zmarszczkę, o, i jeżeli mamy coś takiego, to oczywiście mamy krycie, które możemy zmniejszyć i efekt odpowiedni uzyskać właśnie na rozjaśnienie. I tak jak mówiłem, nie likwidujemy tego całkiem, tylko likwidujemy to w pewnym stopniu. Ok, teraz zrobiliśmy grawitację tutaj oczu, ale mamy jeszcze, zobaczcie tutaj w tym miejscu policzek, no dosyć tak nieciekawie wyglądający. I co z tym zrobić? Oczywiście możemy w tej chwili kopię naszego tła zrobić i na tej kopii przejdziemy do menu filtr i wybierzemy Liquify, czyli skraplanie. Jak już tutaj jesteśmy, to
z lewej strony narzędzi wybieramy pędzel, zwiększamy go i robimy zaznaczenie. Jak widzicie, maluje nam na czerwono. Co to oznacza? Oznacza to, że robiąc wszelkie zmiany, wszystko, co jest czerwone, nie będzie zniekształcone. Czyli robimy tak jak tutaj, sobie taki trójkącik i jeszcze ja tutaj to zwiększę, ponieważ będziemy kombinować tu z tej strony, więc musimy zostawić ten wisiorek. Bo jak, już Wam pokazuję i to jest częsty błąd, jeżeli chodzi o retuszerów. Zobaczcie, jak pociągniemy, ciągniemy wszystko razem z naszym kolczykiem. Dlatego należy na to zwracać uwagę. Troszeczkę mocniej przybliżę. I teraz odmalujemy ten kolczyk, żeby nie było... Przepraszam, jeszcze pędzelek, bo cały czas byłem... I odmalujemy to i będziemy mieli wtedy ładnie pozostawiony kolczyk w nienaruszonej formie, a nie jakiś dziwny twór, który często się pojawia i to nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o amatorach, bo jak widzieliście, w wielu przypadkach nawet największe gazety mają wpadki z takimi właśnie rzeczami. I teraz zwiększam pędzel i delikatnie, jak widzicie, edytuję, podciągając. Tutaj, jak widać, jest problem duży, bo stykało się to. Później można po prostu, jeżeli coś takiego nam zostanie, a zresztą zobaczycie, tutaj podciągnę, ładnie, pięknie. Zobaczymy, jak to jest stąd widoczne. Możemy tu też troszeczkę odchudzić. To już tam, tak jak powiedziałem, taki mój wymysł, ale zawsze się przydaje. Jeżeli na przykład mamy tutaj także często opada, to możemy tu podnieść. W tej chwili mówię, osoba na zdjęciu się śmieje, więc nie ma co podnosić. Tak samo tutaj, zobaczcie, możemy troszeczkę poprawić, nie za dużo. Z tej strony akurat jest wszystko ok. I mamy ładnie to wyprofilowane. Robimy OK. I proszę bardzo, jest tutaj ten nasz babol, który, jak mówiłem, pozostał. Coś się... Aktualizacja poszła na Photoshopach. Jeszcze raz to przybliżę i mamy coś takiego. I tutaj musimy zrobić warstwę nową, pustą i stempel. Ciach, bierzemy stempel i próbkujemy i delikatnie tutaj coś się w ogóle krzaczy, muszę powiedzieć. Coś mi tu dziwne rzeczy, może to powyłączam. Różne, tak jak to mówię, różne rzeczy dzieją się po aktualizacjach samego Photoshopa. Dlatego jeśli ktoś coś takiego zauważy, to należy po prostu albo wrócić do wcześniejszej wersji, albo czekać, aż Adobe wyda następny pakiet z jakimiś łatkami, które zniwelują te wszystkie rzeczy. I jak widzicie, już mamy tutaj wszystko ładnie zrobione. Jeszcze powłączam te nasze. I zdjęcie oryginalne i zdjęcie po naszych przeróbkach. Oryginał i po przeróbkach.
Nic dodać, nic ująć, worków nie ma. Mam nadzieję, że tym krótkim tutorialem pomogłem wszystkim, jeżeli chodzi o właśnie likwidację tych worków. Dodatkowo jeszcze mieliśmy filtr skraplania, który pokazałem i który też możecie wykorzystać w waszej edycji obrazów. Dowiedzieliście się, jak użyć tego filtra właściwie, żeby nie zniekształcić czegoś, elementów, tak jak tutaj był kolczyk przy uchu i ładnie sobie wszystko wyrównać. Dlatego dziękuję za obejrzenie. Oczywiście łapeczka w górę, jak film się podobał i zapraszam na następny poniedziałek, na następny tutorial. Pozdrawiam, cześć!